Wyobraź sobie miejsce, w którym kilka kroków wystarczało, aby znaleźć się w 3 imperiach. U zbiegu Białej i Czarnej Przemszy pracowali celnicy, działały port i kolej, a rzeką płynęły galary oraz parowe holowniki. Dziś zamiast strażników są tu altana, miejsce piknikowe i porośnięte zielenią brzegi. Jednak pod tym spokojnym krajobrazem nadal kryje się historia dawnej granicy Europy. Co naprawdę działo się w Trójkącie Trzech Cesarzy i dlaczego miejsce niemal całkowicie straciło swoje znaczenie? Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. Trudno dziś uwierzyć, że ten spokojny fragment Doliny Przemszy był kiedyś granicą 3 państw, węzłem transportowym, portem i celem wycieczek. Nad rzekami pracowali celnicy, strażnicy, kupcy i przewoźnicy. Pływały tędy galary, barki, holowniki oraz statki turystyczne. Nad brzegiem działał port, w pobliżu przebiegała kolej, a ponad wodą wznosiły się mosty graniczne. Tak wyglądał Trójkąt Trzech Cesarzy. Trójstyk powstał w połowie XIX wieku, gdy tereny wolnego miasta Krakowa włączono do Austrii. U zbiegu Białej i Czarnej Przemszy spotkały się granice Prus, Austrii oraz Rosji. Po utworzeniu Austro-Węgier i zjednoczeniu Niemiec zaczęto używać nazwy Dreikaiserec, czyli Kąt Trzech Cesarzy. Granice wyznaczały koryta Białej Przemszy, Czarnej Przemszy i powstałej z ich połączenia Przemszy. Po stronie pruskiej leżały Mysłowice i Słupna, po rosyjskiej Modrzejów oraz Niwka, a po austriackiej Jęzor, należący wtedy do Jaworzna. Funkcjonowały tu posterunki, urzędy celne i kontrolowane przejścia. Mosty służyły kolei, pieszym i transportowi, ale przekroczenie rzeki oznaczało wejście do państwa z innymi przepisami, walutą i administracją. Przewożono żywność, surowce oraz wyroby przemysłowe. Różnice cen sprzyjały handlowi i przemytowi. Mieszkańców obu stron łączyły praca i rodziny, więc granica nie przerwała codziennych kontaktów. Ważną funkcją całego nadrzecznego obszaru był transport wodny. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. Przy ujściu Białej Przemszy działał port niwecki nazywany przystanią, a Mysłowice miały własne zaplecze portowe. Z załadowni wysyłano przede wszystkim węgiel, ale także piasek, drewno, płody rolne i inne towary. Ładunki płynęły do Wisły, Krakowa i dalej. Na rzece dominowały płaskodenne galary. W dół spływały z nurtem, natomiast w górę ciągnęły je woły lub konie. Później transport usprawniły holowniki parowe i motorowe. W pobliżu działały załadownie węgla oraz zaplecze szkutnicze, w którym budowano i wodowano barki oraz statki. W okresie międzywojennym planowano większy port handlowy w Mysłowicach i w rejonie dzielnicy Modrzejów. Projekt obejmował 5 basenów portowych, kanał i 2 śluzy, lecz realizację przerwała II wojna światowa. Do koncepcji połączenia Górnej Wisły z Odrą wracano po wojnie, jednak również ona pozostała na papierze. Trójkąt Trzech Cesarzy pełnił także funkcję turystyczną. Wycieczki rozpoczynały się często przy Mysłowickim dworcu, obok stacji emigracyjnej. Do granicy docierano pieszo, dorożką lub omnibusem kursującym przez promenadę. W dzielnicy Słupna działały restauracje, ogrody, sale taneczne oraz kompleks rozrywkowy ze stawem. W dzielnicy Jęzor funkcjonowała pijalnia wina, a nad rzeką organizowano rejsy, zabawy i zawody. I wojna światowa zakończyła funkcjonowanie trójstyku imperiów. Później spotykały się tu jeszcze granice 3 polskich województw, ale miejsce nie odzyskało dawnego znaczenia. Regulacja rzek przesunęła punkt połączenia koryt, dlatego dzisiejszy zbieg Przemszy nie odpowiada dokładnie lokalizacji widocznej na najstarszych zdjęciach.
Zanik żeglugi oraz rozwój kolei i transportu drogowego sprawiły, że portowe życie ustało. Obecnie teren służy spacerom, piknikom i upamiętnieniu historii. Po stronie Sosnowca do zbiegu rzek prowadzi ścieżka od parkingu i tablicy informacyjnej. Nad wodą znajdują się zadaszona altana, ławki, palenisko oraz miejsce biwakowe, a przy brzegu drewniane podesty dla kajakarzy. Obeliski po stronach Sosnowca i Mysłowic przypominają o dawnych granicach. W krajobrazie dominują rzeki, bujna roślinność i stalowe mosty kolejowe. Po porcie nie zachowały się czytelne urządzenia, a część terenu pozostaje zarośnięta. Od kilku lat powstają koncepcje ponownego zagospodarowania tego obszaru. Planowana ścieżka historyczna miałaby prowadzić od dawnej stacji emigracyjnej i przewiązki przez Park Promenada aż do Trójkąta Trzech Cesarzy. Rozważane są muzeum, nowe kładki nad rzeką, przystań dla kajaków i galarów, strefa piknikowa, naturalny plac zabaw oraz przestrzenie rekreacyjne. Teren ma zostać połączony z planowaną welostradą między Katowicami, Mysłowicami i Sosnowcem. Na razie jest to koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy, a nie ukończona inwestycja. Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, dawny punkt podziału może stać się uporządkowaną przestrzenią historyczną, turystyczną i rekreacyjną. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.